celem naszego projektu było przede wszystkim nagranie welcome editu dla Tigera, ale też zostawić coś dla polskiej sceny rowerowej. Chcieliśmy pokazać w sumie i troszkę większe hopy i dodać trochę elementów takich dżybowych, lekko skateparkowych. Mieliśmy opcję nagrania w końcu swojego projektu, takiego wymarzonego, czyli ze zbudowaną trasą. Zbudowaliśmy trasę dosłownie od zera na pozostałościach trasy, którą zbudowałem kiedyś z moim ziomkiem Pawłem ZZ-em. Zawsze wiedziałem, że ta trasa ma mega potencjał, bo teren tam był świetny. Dzięki Tigerowi mieliśmy możliwość dokończenia tej trasy. No i jak tam panu idzie? 10 km, okej. To ile tam panu czasu nawigacja pokazuje? 10 minut? Zaprosiliśmy do tego Dawida Błazińskiego, czyli Tafiego, który jest odpowiedzialny za szarów. I tu rozładujemy i lecimy z tematem. Patrz człowieku, jakie tu jest, wiesz. Ile tu naraza będzie bramy, nie? No. Że ten tak Tafi robi. Jest jeden i tak jest drugi. Będzie zabawa. Już mu nie trzeba śniadania. Nie. 4 dni. Potrzymaj mi piwo, potrzymaj mi piwo. Możesz już lecieć po paliwo, bo wiesz, ja dojadę i tak dalej, tam jest rezerwa, więc wiesz, na tyle, że dojadę na trasę, ale no, żeby już paliwo było, nie? Dobra. I ciśniemy, nie? Dzień pierwszy. Tafi robi drogę i będzie kopał. I kiedyś pojeździmy. Wiedziałem, że on będzie dobrą osobą do tego, bo już w Szarowie budował przeszkody z niektórych moich sugestii i widziałem, że można z nim fajnie podziałać przy tej trasie tutaj. Jak to skateboard? Kto inny by mi zbudował skateboard? Nikt nie pozwoli na skateboard. No, obrażeni czasem są ludzie na takie rzeczy. Ja na łopacie, kefir na grabkach, Tafi na koparce i to wszystko. Do budowy zebrało się kilka lokalnych ziomków, z którymi zaczynałem budować tą trasę kilka lat temu. Jak już wjechała kopara, to każdy zobaczył, że to naprawdę się dzieje i każdy złapał zajawę i większość złapała się po prostu za łopatę, za grabki i wspólnie to wszystko szejpowaliśmy. Jak będziesz testował trasę, to ja ci nagram redę. U ZZ jest dużo elementów, które na pierwszy rzut oka trochę nie mają sensu, ale jak już się po tym jeździ, to jest z tego super fan. Patrz, ile transferów tu się odpala. Będzie z tego, tego. No. Mega. Chciałem skatepark i będzie skatepark. Przy budowie niestety okazało się, że w ziemi jest trochę więcej kamieni, trochę dużych kamieni. My mieliśmy koparkę 12-tonową, która i tak nie mogła sobie poradzić z tymi kamieniami. Na szczęście Tafi jakoś powoli wyskrobał te wszystkie kamienie, które wydawały się nierealne do wyciągnięcia. Nie jest to lądowanie jeszcze za niskie? Nie wiem, czy ten hip miałby iść w górę, czy nie. Bo chodzi mi o to, czy będzie prędkość z tego hipa na to. Ale to lądowanie i tak trzeba oddalić, to znacznie trzeba oddalić w tamtą stronę. No a ten kamień? No ładny. No tak, żeby przelecieć nad nim, to spoko, ale żeby coś od niego zrobić, to... Nie wiem. Bo wybicie będzie tak jak teraz, idzie mniej więcej, nie? I tutaj będzie się licowało z tym, co tu No jest. ja myślę, że wysokość spajna mniej więcej tak jak ja stoję, nie? No wyżej nie będzie prędkości po prostu. Trochę go zniszczyłem, trochę obskurowałem go. Tu polecisz. I jeszcze dodatkowym problemem było to, że trafiliśmy na żyłę wodną, która wybijała na lądowaniu. I na całej trasie była dosłownie susza, a w jednym miejscu było wieczne błoto i to był jeden z większych problemów na tej trasie. Woda. No pierwsza taka rozkminka, że faktycznie coś trzeba tutaj sensownego wymyśleć. Idealnie, na środku wybicia. Nie no, będziesz omijał, nie? Jak pojedziesz tutaj, to już nie będzie problemu. Zrobił, wiesz, Teoretycznie, gdybyśmy, wiesz, wycięli tutaj i ułożyli te kamienie, wiesz, tak, to teoretycznie ten drenaż, no coś powinno drenować, ale no to takie jest, to nie jest taki pewny patent, nie?
No i jak w Polsce, no to pogoda. Jak zaczęliśmy budować trasę, przez pierwsze może 10 dni mieliśmy totalną suszę, zero deszczu, wszystko trzeba było podlewać, żeby cokolwiek poszejpować. I w tydzień, na który już byliśmy ustawieni na nagrywki, spadł śnieg i chopki leżały pod śniegiem. Więc przeciągnęło nam to trochę nagrywki, po tym śniegu trzeba było jeszcze raz odświeżyć całą trasę, a trasa ma chyba 18 przeszkód, zależy jak to policzymy, więc było co robić. Są 3 różne starty, nie trzeba jechać całości od góry, więc jeśli ktoś chce sobie spróbować coś na ostatnim kickerze, no to może skoczyć dosłownie jedną hopkę przed i pokatować sobie na kickerze. Ulubiona przeszkoda z tej trasy to jest na pewno Spine, bo jest lekką kopią Spine'a ze Scraboffa z Innsbrucka. Mega się zajerałem, że na przelocie dosłownie 50-70 cm można wciskać takie triki. Hang time jest naprawdę mega przyjemny, dlatego Spine połączony z hipem i wrzucony na sam szczyt tego kamień, nad którym się przelatuje, to zdecydowanie moja ulubiona przeszkoda. Mówić już o tobie, czy w sensie? No jasne. Fajnie w tej Polsce mamy, no. Projekt nagrywaliśmy z Olkiem, czyli Flare Motion, bo działamy już od kilku lat wspólnie i wspólnie się dobrze dogadujemy. Ruszam. 3, 2, 1. Zaczniemy od Indiana raczej. No. Indiana Rex. Nie no, jest petarda. Myślę, że ciężko będzie nam to lepiej zrobić. No. Wiem, że jak zrobię coś nowego, jakiś całkowicie nowy trik, na którego muszę się poświęcić, to wiem, że jak już to wyląduje, nie muszę się totalnie przejmować nagrywką, tylko trikiem. Nie, bo się boję, że go nie trafimy. Dobra, możesz ruszać. Ale co mam robić? Aha. Moim marzeniem zawsze było wybudować trasę pod projekt, ale nie tylko, która będzie dobrze wyglądać na filmie, ale będzie się również do niej fajnie jeździć, więc wybudowaliśmy Spino Hipa. W międzyczasie Tafi znalazł kamień, który uznaliśmy, że damy na czubek tego Spina, będzie fajnie wyglądał na fotach. A żeby całość uzupełnić, zawsze mi się marzyło, żeby pojeździć po takich 2 cyckach wystających z ziemi i nagle się okazało, że to wszystko działa i możemy to wybudować i to było coś niesamowitego. Wzięliśmy jeszcze też Kacpra, Jak mój nowy sponsor? z którym już pracowaliśmy przy naszym ostatnim projekcie na jesień, Levitation na bike parku w Koprivnej. Tam Olek dał mu ciężkie zadanie latania dronem w nocy, gdzie totalnie nic nie widział. Było widać, ma zajawkę na to, tak samo jak my na ten projekt. Jeszcze bardziej się dotarliśmy tutaj wszyscy w trójkę i... 5 godzin na planie, zajebiście. Do naszej ekipy zaangażowaliśmy w sumie mojego starego kolegę i lokalnego ziomeczka, czyli Maćka Sulimę, który pomagał nam w scenach w kamperze, ogarniał, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Jak już trafiliśmy tydzień ze świetną pogodą, świetnym słońcem i warun wydawał się idealny, to pojawił się wiatr znikąd, który dosłownie urywa głowę i to nam trochę krzyżowało plany. Ten dzień zrobiliśmy sobie na resta. Na szczęście w okolicy jest znany wodospad od Wima Hofa Przesieka. Mogliśmy pójść, skoczyć sobie na morsowanie, zregenerować organizm i na pewno to pomogło, bo zaraz po tej przesiece w sumie siadł najlepszy dzień na nagrywkach. Jeżdżę na rowerze, myślę, już 14 lat. Ciężko mi policzyć, bo nawet nie pamiętam jakby dokładnych lat, w których zaczynałem, bo na początku jeździłem na motorze, później przesiadłem się na MTB, na Dual, tak się nazywały te rowery chyba kiedyś. I w międzyczasie wszyscy moi znajomi, którzy zaczynali ze mną na MTB, zaczęli kupować BMX-y, więc ja też się przesiadłem na BMX-a, bo było wszystko łatwiejsze. Śmigałem na BMX-ie 10 lat. Jakoś tak i w COVID-zie przerzuciłem się po prostu na MTB. Pomysły na triki biorę z połączenia mojego doświadczenia ze skateparku na BMX-ie, więc stąd te wszystkie takie techniczne akcje i luz przy barspinach i na przykład tail whipach. To mi sprawia największy fan tak naprawdę.
Dobranie odpowiedniej ekipy dało mi taki luz i swobodę działania, bo wiedziałem, że trasa będzie dobrze zbudowana, cały film i cały materiał będzie taki nagrany, daje mega komfort podczas jazdy, bo wiem, że ja muszę się skupić tylko na trikach i na tym, żeby się dobrze bawić na trasie. Patrz, taki ogień, że aż poszedł po łokciu. Chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego i zbudować trasę nie tylko pod projekt, ale też, żeby polska scena rowerowa mogła się dzięki temu w jakiś sposób rozwinąć. Nagrać? Tak. Ale fajnie. Tak bym zrobił na sam koniec. Pięknie. Ale żeś sobie dupnęła trikaska młoda, co? To już to po fajku. Pokaż to, jak to wygląda.